Witamy wszystkich serdecznie. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W końcu wyszliśmy z nory. Nareszcie, Boże, 1,5 tygodnia pracy przy komputerze po 12 godzin dziennie bez dnia wolnego. I wreszcie możemy Wam pokazać. Tak, będziemy dzisiaj eksplorować Medellin. Zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Hej! Jakby darmowe wycieczki, Justynka ma do tego aplikację. Drodzy Państwo, aplikacja Guru Walk to jest Czekaj. aplikacja, z której dzisiaj właśnie będziemy Nie widzę. korzystać. Ta czerwona, o ta? Tak, Dobra. dokładnie. I teraz tak, wchodzimy sobie w aplikację i na przykład, no tak jak my jesteśmy w Medellin, więc sobie wyszukujemy, zaznaczamy liczbę osób, jaka nas interesuje, możecie też z dziećmi, datę, kiedy chcecie iść, my chcemy dzisiaj. I Jest. mamy do wyboru na przykład 22 różne free tury dostępne w Medellin. My dzisiaj korzystamy właśnie z tego. O 14:30 mamy spotkanie. Macie różne, no tutaj jest graffiti, Komuna 13, jakiś coffee experience. W każdym razie wchodzicie sobie w wycieczkę, która Was interesuje. Sprawdzacie sobie dostępność. Tutaj oczywiście macie więcej informacji, Co zawiera ta wycieczka, czy wycieczka, jakie punkty możecie zobaczyć. Zaznaczacie godzinę, potwierdzacie, na maila dostajecie potwierdzenie, podajecie numer telefonu na WhatsApp i oni tam wtedy do Was piszą, wysyłają właśnie Wam punkt, gdzie się spotykacie. No i generalnie polega to na tym, jakby te wycieczki są darmowe, ale mile widziane są napiwki. No i ej, zobaczcie w ogóle jaka opcja. Ktoś sobie stworzył doniczkę z liści. Sztos. Ale to są plastikowe, nie? Nie, no właśnie to jest wszystko... Tu są jakieś ususzone liście, to wszystko się trzyma, a tu jakby z ziemi wychodzą te kwiaty teraz. Taka zobaczcie- naturalna doniczka po prostu. Tak, i zobaczcie, jakie to duże jest tak naprawdę. W porównaniu do Justynki. Wisi to na drzewie, na takich linkach, haczykach, jak widać. Coś to tak jednak mimo wszystko stworzył, ale... O, i tu mamy drugą. Fajnie to zrobione. Chociaż ciekawe, jakby tu kwiaty powiesili, ale może to też jest jakiś rodzaj kwiatu, nie? Znaczy no, Kwiatu. na pewno. Kwiata. Nie O, wiem. zobacz, widzisz? No, pokaż. O, aha. Jesteśmy w mieście wiecznej wiosny, słuchajcie, i znajdujemy się aktualnie w dzielnicy Lauleres, w której mieszkamy i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Po prostu jak my przyjechaliśmy tutaj do Medellin, byliśmy tak zaskoczeni tą roślinnością tutaj. No mega różnica od miejsca, w którym poprzednio byliśmy, czyli Cartageny, Santa Marta, Barranquilla. Tutaj zdecydowanie jest mega zielono. Też mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że tutaj często pada. Nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie Medellin ma cały rok między 22 a 28 stopni, więc temperaturka jest idealna. Idealna, tak, właśnie idealna na zwiedzanie, idealna na eksplorację. Tutaj w ogóle jest dużo terenów górzystych, bo jesteśmy na poziomie 1500 metrów, chyba nawet ponad. Dokładnie, tylko że my jesteśmy w dzielnicy, Lauleres. dokładnie, i to jest najbardziej płaska dzielnica, Tak. taka backpackerska typowo, więc tutaj nie mamy takich terenów górzystów, jest bardzo wiele dzielnic, w których naprawdę ciężko, nawet dodatkowo są porobione dla ludzi czasami ruchome schody i to na zewnątrz po prostu, żeby mieli jak się poruszać. Tak, ale Medellin nas zaskoczyło właśnie tą swoją roślinnością. Tak. Jesteśmy ciekawi, jak wyglądają inne dzielnice, no bo z tego co wiemy, no to nie każda jest taka piękna, wiadomo. I idziemy w stronę parku, na razie zobaczcie, jakie piękne drzewo. Potem coś się więcej doczytam o tych lianach, ale to będziemy kiedyś w dżungli, to coś Wam więcej na ten temat opowiem. A na razie powiem Wam o wielkości Medellin. Samo Medellin jest porównywane do naszego Krakowa. 40 km2 trochę większe. Warszawa ma 517 około km2, za to Medellin ma 382 km2, ale populacja jest za to inna. W Warszawie mamy około
1 860 000 warszawiaków, a cała aglomeracja liczy 3 100 000, mniej więcej. Jeżeli chodzi o Medellin, to tutaj już mamy 2 600 000 samych głównych Kolumbijczyków w Medellin, ale cała aglomeracja liczy 4 miliony ludzi. To jest bardzo, bardzo dużo, a mamy troszeczkę mniejszą powierzchnię. I widać to po prostu po ludziach. I uwaga, za nami rzeka, jesteśmy w parku Park del Rio dokładnie. I powiem Wam szczerze, że no jesteśmy tutaj drugi raz, bo wcześniej byliśmy tutaj trochę przypadkiem i wieczorem. I wieczorem robi to jeszcze większe wrażenie z tego względu, że tak jak widzicie tutaj dookoła są wzgórza, które wieczorem są oświetlone, bo na wzgórzach są miasta. I to po prostu wygląda tak pięknie. A tam wydaje mi się, tam gdzie są te wieżowce, że tam chyba jest takie ścisłe centrum. Przejdziemy się z dwóch stron tej rzeki, pokażemy Wam jak to wygląda. Ja uważam, że jesteśmy jak w Warszawie nad Wisłą normalnie, nie? Zdecydowanie, bo tutaj właśnie dookoła jest mnóstwo ławek, ludzie sobie tam biegają, jeżdżą na rolkach. Aktualnie teraz tego nie widać, bo jest środek tygodnia i godzina 12, więc wiadomo, że ludzie są w pracach, a młodzież w szkole. No tak jak nad Wisłą właśnie, dużo ławek, jakaś roślinność piękna. Tutaj taka palemka, jaka ładna, normalnie nie mogę. Nie, fajnie, zobaczcie, tu mamy palemki, tam mamy ławeczki do poleżenia. Wisełka taka tutaj jest jaka jest, czyli dość płytka jak widać. Mamy nawet wyjście nad nią, można sobie się wychylić i popatrzeć. Idziemy po drugiej stronie mostu już, jak widzicie jest naprawdę to wszystko zadbane. O, nawet możecie sobie usiąść tak jak tu ludzie się uczą na przykład, chyba studenci, więc nawet możecie sobie kupić piwo, wodę, jest przyjemnie. I uwaga, zmęczyliśmy się już zwiedzaniem, więc przeszliśmy może, nie wiem, kilometr, dwa i robimy sobie przerwę na kawkę, ale w takim fajnym miejscu, bo tutaj właśnie tuż przy tym deptaku i samej rzeczce jest kilka takich restauracji, tam wcześniej też mijaliśmy i tutaj mamy taką kawiarnię i mamy kawusię, już Wam pokazuję, bo my chcemy zimną i zimna kosztuje na przykład latte frio 7,80, więc generalnie te ceny nie są jakieś wygórowane. Myślę, że całkiem spoko. Frappe de café kosztuje 11 zł w zaokrągleniu, także ceny nie są najgorsze, tym bardziej biorąc pod uwagę takie miejsce, w którym jesteśmy. No i jeszcze Wam pokażę na przykład jakbyście chcieli zjeść tutaj pizzkę, to też 26 zł, 28, 30. No i jest, ale ładna, za 7,80 całkiem nieźle. No moje trochę drożej, bo 13 taka, ale No właśnie, ja mam po burżuj. prostu takie kruszone lody kawowe. Dobra, próbuj. Łyżeczką. O kurczę, trochę za słodkie, ale dobre, bardzo dobre. A spróbuj Ty, moi. No czekaj, chętnie. No masz. Ale dobre. No, Smaczne. dobre, bardzo dobre. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Kolumbia jest dalej jednym z największych dystrybutorów kawy na świecie. Samego mleka się napiłam. Bo musisz to wymieszać. Chcesz łyżkę? Masz łyżką. Ej, co mi tu mieszasz ty? No, nie będzie już zdjęcia na Instagrama, a co? Kurde, zapomniałam. O, widzisz, o. Wyszliśmy już z kawiarni i idziemy dalej eksplorować Medellin, ale zobaczcie tutaj, jaki mamy słodziaszny park palmowy, las. Jak Ci się podoba? No nie mogę, no takie słodziutkie, takie malutkie te palemki, no. Będziemy mieć kiedyś chatę, to sobie takie posadzisz. No, Własną. będziemy mieć takie palmy i takie te inne palmy, takie te Tych palm w grube, ogóle- niskie ale i palm takie rodzajów będziemy jest mieli kupę w takie ogóle. najwyższe palmy na świecie i zrobili taki kauczuk tutaj. O, ten już biegnie. Dawaj, wspinaj się, stary. Trochę wysportowany. Spider-Chrum. Czekaj, bo cię nie widzę przez O. drzewo. Tak, zrobili taką śmieszną kładkę z lin. Ja nie wchodzę, bo mam klapki. Oho. A, gorące. Gorące. Dawaj, skacz. Skacz Gorące. na główkę. Na główkę. Wiesz co? Oho. I nogi złamane. Nie, no jeszcze trochę. O Jezu, jak się zmęczyłem. Jak się zgrzał. Kiedy ostatni raz sport uprawiałeś? O Boże. Ja z tobą 4 dni temu chyba, ale O, to było dawno. Kamil, Boże, jaki ty jesteś czasami naprawdę.
Dobra, nieważne, ale pokażę Wam tutaj, zobaczcie, jak panowie dbają o to, żeby było czyściutko i ładnie. Nawet wycinane są te wszystkie krzaczki między kostką. No bardzo, bardzo to wszystko jest tutaj zadbane. Jak widzicie, fontanna. Można sobie usiąść na ławeczce i sobie odpocząć. A tu na przykład ludzie ćwiczą sobie salsę. Więc super. I mają małe treningi w cieniu, na świeżym powietrzu. Będziemy dołączyć. Nie chcę podchodzić bliżej na razie, bo muzykę nam ściągnie mikrofon. Ale możemy się przejść jeszcze tam kawałek lasem bambusowym. I idziemy na spotkanie, bo tak sobie na razie krążymy, ale widać, że w tym mieście jest dużo do zobaczenia. Oj tak. Naprawdę, jest bardzo dużo. I żeby je Żeby je kompleksowo zwiedzić, to ja nie wiem, ile czasu potrzeba. No, No ale z tydzień chyba co najmniej. dokładnie tak. Powiem wam szczerze, że w życiu nie widziałem tylu ludzi w garniturach na mieście, jak tutaj. Ja jestem w szoku, bo w Warszawie nawet, jak pracowałem w Warszawie nieraz i w banku i tak dalej, to nie widziałem tylu ludzi w garniturach. Bardzo dużo biur tutaj jest dookoła. Nawet jak u nas się jedzie na Mordor, tak zwany, na Warszawie, ci co wiedzą, to wiedzą, to nie ma aż tylu ludzi w garniturach. I co jest ciekawe, przed biurowcami macie często takie stoiska, gdzie możecie kupić krawat, bo wam się spruł na przykład. Nawet magnesy mają. Bądź pasek. Możecie sobie wziąć magnes jak chcecie, tak? Ale to jest ciekawe, paski, portfele, no bo to jest po prostu handel taki przed... Jezu, co tu się dzieje? No w ogóle? naprawdę, przed każdym, dla zobaczcie, tych, wszyscy w garniturach. Wszyscy ładnie poubierani w garniturach, naprawdę. Nie wiem, czy to u nich jest taki podstawowy ubiór teraz, bo mi się wydaje, że naprawdę tak może być. To jest targ dla biznesmenów. No tak, ale naprawdę jest tego dużo. Doszliśmy do miejsca, gdzie się spotykamy, dokładnie na tym mostku. Tu już nawet za nami jest jakiś tour, tylko że hiszpańskojęzyczny, więc jeszcze nie. My mamy pół godzinki. My się aktualnie wzmacniamy, pijemy elektrolitki. W ogóle tutaj jest świetna sprawa. Dużo w tych krajach latynoamerykańskich jest dużo tych elektrolit w takiej formie. I spoko, naprawdę to jest fajne rozwiązanie, bo tutaj łatwo się odwodnić. Tanie nie jest, bo to z 9 zł kosztuje, ale... Ale pomaga naprawdę. Dobra, zweryfikowali nas i jesteśmy już w grupie. Tu Generalnie jak oni widać, mają to tak sprawnie wszystko ogarnięte, bo mają listę w Excelu, pan jeden sprawdza, potem rozdziela cię do danego guida, no i mamy taką dosyć sporą grupę. tak, sporą. Ja w ogóle widziałem, że oni mają chyba takie mikrofony na ustach. Mają z mikrofony i głośnikiem. głośnik tutaj na pasku, więc żeby każdy słyszał, no bo jak jest na przykład 10 czy 15 osób, no to żeby każdy mógł usłyszeć, więc spoko. Tym bardziej, że tutaj na ulicach jest głośno, więc on tam gada, ja już go nie słyszę. No, to prawda. More coffee, but at the same time we let in the industrial. So here comes a big difference. In the rest of Colombia, things have been moving a lot, but here it was just a little town. And now, all of a sudden, early 1900s, we developed the cement industry, the iron industry, textiles, banking, insurances, electricity. See, the tiny village in which nothing happened in a quarter of a millennium suddenly became the powerhouse of Colombia. In a matter of 50 years, the population of Medellin grew sevenfold. That's a lot. I mean, sevenfold in 50 years, but it happened in very difficult circumstances. Because the thing is that the flat area of Medellin, this is what I'm going to call the official Medellin. An area where people had utilities, infrastructure, people had schools, jobs close to their houses. I mean, they had houses to begin with. But the people who were coming from the countryside, they were looking for new opportunities. So they arrived here and they found a city that was already full. And if the flat area was full, where did they have to go? Up in the hills, and this is not California. The higher up you go in the mountains here, the lower the living conditions. So Medellin grew kind of divided. Official Medellin, unofficial Medellin. Mieliśmy długą pogawędkę tutaj, zaraz wam też opowiem. A to jest trasa, którą będziemy robić, mogę wam pokazać, możecie sobie zatrzymać. 3 km trasy będziemy mieć i tak to wygląda. Puszczam dalej, bo żeby każdy sobie zdjęcie zrobił. Teraz będą pokazane kradzieże najczęściej, jakie są na ulicy.
My friend Mark is very smart, so he said, I'm gonna put my phone in my front pocket, and even better, I'm gonna put my hand in my pocket to protect it even more. So what happens? When we're crossing the street, somebody will come, they will trip. Ta-da! At that point, someone from behind will come, get the phone. Then you will stop me and say like, hey, what did you do? I say, look, I tripped. Sorry, it was him. You look, no, the guy's there. The guy is here. He says, what happened? He already passed the phone to someone else. Chodzi o to, że tak wyglądają właśnie kradzieże. 20 sekund i nawet jak masz we frontowej kieszeni, to bardzo szybko potrafią cię okraść. Oni powiedział właśnie, że w Kolumbii w tym momencie są najlepsi kieszonkowcy, więc najlepiej trzymać schowane, bądź najlepiej trzymać mocno ściśnięte w ręku. I tyle. 4 lata temu też mu ukradli z tej kieszeni. 17-letni chłopaczek upuścił jakieś cukierki przed nim, leki, i on usiadł, żeby pomóc temu dzieciakowi, i on pomagał temu dzieciakowi podnieść leki z ziemi, a powiedział, że nadepnąłeś na moje leki, i jemu nogę pociągnął, że nie, i już zobaczył, że nie było telefonu. Więc to są takie sytuacje, gdy zwracają na was uwagę po prostu. Chodzi o to, że zazwyczaj działają w grupie. No i po prostu musicie uważać. Wiecie, że jeżeli na przykład ktoś was potrąci czy coś, od razu trzymajcie swoje kieszenie. Pan powiedział, że właśnie najbezpieczniej trzymać jest telefon w rękach i wydawałoby się, że nie, bo przecież łatwo jest go wyrwać i ukraść. Ale nikt tego po prostu nie robi, bo nie chce być złapany. I chodzi o to, że na przykład jak na ulicy ktoś do ciebie podbiegnie i złapie twój telefon, wyrwie ci z ręki i zaczniesz krzyczeć złodziej, złodziej, to 20 osób zacznie za nim biec i tam krzyczeć na niego. I go pobiją nawet. Tak. A Więc chodzi o to, że nie chcą być złapani, więc robią to tak, żeby nie było wiadomo o tym, że to zrobili. dokładnie, więc dlatego działają zazwyczaj w grupach. Jeden cię potknie, zajmie twoją uwagę, a drugi ci może wyjąć coś z kieszeni. Więc wtedy musicie być skupieni i uważać na to. Dobra, jesteśmy na starej stacji w Medellin i tu mieliśmy taką posiadówkę, rozmawialiśmy ponad pół godziny, opowiedział nam o sobie i dodatkowo opowiadał, jak to było w czasach historycznych. Ja wam powiem tak pokrótce, uważam, że taki tour jest super, jak na razie jestem zachwycony. Facet ma fajną energię i chodzi o to we free tourach, że oni nie mają stałej pensji, dlatego oni muszą was tak zaciekawić, żebyście im dali tipa, bo z tego żyją po prostu. Więc naprawdę to jest ciekawie zrobione, że warto ich posłuchać. I taką krótką historię wam powiem na temat tego, jak tu się odbywało w Medellin. Generalnie jak Hiszpanie tu przyjechali i tam jeszcze przed XVII wiekiem jak wpadli, to oni szukali złota. Więc wszędzie w Kolumbii głównie były eksterminacje, stawianie kościołów, wybijanie ludzi. Tu w Medellin nigdy tego nie było. Z tego względu, że tu nigdy nie było złota. Więc jak oni przyjechali, mówią, jesteście biedni, nic tu nie macie, no ale się zatrzymywali i tutaj raczej się zasymilowali, trudne słowo, z mieszkańcami. No i wtedy tam podchodzili, na przykład pytali, dobra, no to w jakim języku chcesz mówić, no bo w kolumbijskim, tym waszym mówi 2,5 tysiąca osób, a u nas mówi Znaczy to chodziło o to, że ci Hiszpanie się zaczęli wiązać na przykład z Kolumbijczykami. No tak, i... albo Hiszpanki z Kolumbijczykami, No tak, chodzi o to, że zaczęli odwrotnie, tworzyć miks rodzin. No i po prostu tak to przeszło, że zaczęli mówić w języku hiszpańskim, no bo w hiszpańskim języku mówi większość świata po prostu, tak? I to o to chodziło, że ten kolumbijski gdzieś tam po drodze po prostu zanikł. Dokładnie. I u nich to było właśnie tak spokojnie, że mimo wszystko tutaj tak Hiszpanie jakoś nie wojowali. I dopiero w 1800 latach, jak już przychodziły, to doszło do sytuacji, gdzie wtedy odkryli kawę. No i tutaj, jeżeli chodzi o Medellin, no to kawa była głównie produkowana, więc wtedy tutaj oczywiście rozkwitło tak jakby to miasto, a już później, bo podczas gdy wybuchła kawa, to też zaczęli wprowadzać do kraju alkohol i papierosy. I to szmuglowały tak zwane rodziny, czyli tak jakby ojciec chrzestny i tak dalej, tu były takie rodziny porobione. Oczywiście nie chodzi o rodzinę mama, tata, syn, wujek,
tylko bardziej chodzi o takie rodziny jakby kartelowe i one szmuglowały na początku tylko papierosy właśnie z innych krajów do Medellin i tutaj sprzedawali taniej, bo po prostu papierosy i alkohol. No i jak wynaleźli biały proszek już wtedy, no to oczywiście te rodziny zainteresowały się tym i zaczęły w drugą stronę wysyłać za granicę. No i dlatego ten biały proszek stał się tu aż tak popularny. Więc to jest też bardzo ciekawe. Bardzo długą, fajną pogawędkę mieliśmy na ten temat. Oczywiście wcześniej też wspominał o Pawle E. Może będziemy mówić skrótami. Dokładnie, Pablo E. Gdzie oczywiście ludzie go nie lubią w Kolumbii, no bo jak on był młody nawet i atakowali ludzi i bombowali, no bo on tam walczył. Bombowali, nowe słowo oczywiście. Bombowali. Tak, i ludzie ginęli, więc bardzo dużo Kolumbijczyków nie lubi Pawła E. Voldemort. Bo to nie chodzi o to, że on dawał ludziom domy, bo też tak było, że on dawał ludziom domy. On dał ponad 380 domów ludziom biednym, ale w międzyczasie zabił ponad 56 tysięcy ludzi. Dlatego jak oni mogą rozumować i tak jak przyjeżdża turysta, mówi, że Paweł jest fajny. No nieprawda, no bo ile ludzi musisz zabić, żeby dać komuś dom? Także... Czy też prawda jest taka, że ludzie tutaj się frustrują, bo Kolumbia jest po prostu znana przede wszystkim z produkcji białego proszku. No a co za tym idzie też jakby Pablo jest najbardziej znanym tutaj Kolumbijczykiem na świecie, a oni się bardzo złoszczą jak tak jest i jak tak mówią, więc po prostu tutaj nawet ten chłopak, który przeprowadza nam wycieczkę, on się złościł właśnie zawsze jak mówili właśnie o tej Kolumbii, że kartele i tak dalej, no i on postanowił rzucić pracę i zacząć opowiadać prawdziwą historię o tym miejscu. Więc... Jedyny minus jaki jest, to rzeczywiście rząd w 1980 latach wycofał całkowicie historię z lekcji. I już 7 lat temu powiedzieli, że wprowadzą znowu historię, bo uważają, że to jest błąd. I problem polega na tym, że ludzie mający od 30 lat w górę, nie lubiący Pawła, ludzie, którzy są młodzi, oglądają na przykład seriale na temat Pawła i stwierdzają, że to jest człowiek, który miał wszystko, miał pieniądze i tak dalej, miał kobiety, miał własną zoo i go lubią, a dalej nie są uczeni historii. I to jest właśnie duży problem, że brakuje tutaj nauki historii. Bardzo chcę dużo posłuchać, a im dłużej słucham i idziemy dalej, zaraz zapominam, co wam mogę powiedzieć i denerwuję się tym, bo szargają mną nerwy. Tak? Szamotają. Szamotają. A jeszcze w 1980 latach tak wyglądał ten plac. Tu było po prostu masakra, jeżeli chodzi o narkotyki, zabójstwa i tak dalej. To było na porządku dziennym i teraz jak widzicie wygląda tak. On jest całkowicie odnowiony. W 1991 roku był całkowicie spalony do cna i jesteśmy właśnie pomiędzy dwoma budynkami, tak jak widzieliście tam na zdjęciu. I teraz mamy piękne miejsce, po którym możemy spędzić czas i sobie pochodzić. Chodzi o to, że teraz postawili właśnie te 300 świateł i one w nocy są świateł, bo światła są nadzieją i one w nocy tutaj wszystko to świeci, każda z tych rur świeci, no bo jak kiedyś to było kryminalne miejsce, to teraz jest takim miejscem nadziei i dlatego jest ponad 300 lampek tutaj w nocy. Może nam się uda jeszcze dzisiaj to wam nagrać. O, dzisiaj to tak wygląda. Tylko niestety prąd wysiadł, więc nie zobaczycie, ale normalnie to wygląda tak. Yeah. Pięknie, ale niestety coś tam zsiadło. Thank you, yes, perfect. Normalnie to tak wygląda. Niestety powiedział, że prąd wysiadł, więc niestety tego nie zobaczymy wieczorem. Nasz przewodnik opowiadał właśnie o tym, jak wyglądały te dwa budynki za mną. One kiedyś były straszne i jak on przejeżdżał tutaj, to zobaczcie, tak wyglądał kiedyś ten budynek, a tak wygląda teraz. Jest różnica, naprawdę jest różnica i to jest teraz takie centrum edukacji. Tutaj pomagają dzieciom. Kiedyś w tym dokładnie budynku dokonywali różnych rzeczy i to naprawdę strasznych, więc jak on przejeżdżał tędy samochodem, to naprawdę musiał się pilnować, bo powiedział, że jak przejeżdżał autobusem, to zamykał okna, chodził się pod fotel i po prostu się bał, bo ludzie wychodzili z tych budynków i dokonywali zabójstw, kradzieży i tak dalej, i tak dalej. To kiedyś było naprawdę straszne miejsce, a teraz jest centrum edukacji i dodatkowo chciałbym powiedzieć wam o tych bibliotekach. Tak jak ta, nie jest narodowa, to jest zwykła biblioteka.
stwierdzili w Kolumbii i w Medellin, że będą stawiać wszędzie biblioteki. W każdym neighborhood, czyli tak jakby sąsiedztwie, stawiali biblioteki, żeby dzieci miały możliwość zobaczenia i wejście do biblioteki, że na przykład mogą być inżynierami, tym, tamtym, nie wiem, prowadzić statki i nie wiem, czy samolotami latać i tak dalej, żeby wyciągnąć ich z tego światku strasznego. Teraz idziemy takimi krupówkami, zobaczcie, jak nasze krupówki, sklep koło sklepu, obok sklepu, tak naprawdę. I jak widzicie, tutaj akurat był pożar niedawno i przeszedł na drugi budynek, dlatego wszystko zagrodzili. Ale idziemy takimi krupówkami, nie? Trochę tak, ale w ogóle czuć zapach takiej spalenizny. Ale tak, dokładnie. Ale macie sklep koło sklepu po prostu, restauracje, znaczy restauracji trochę, bardziej tutaj chodzi o sklepy niż o restauracje tak naprawdę. So this beautiful building was designed 100 years ago by a Belgian architect. Originally, it was the Palace of Justice, the symbol of legality of the city. But today it's kind of the opposite, because every time you want to buy something fake, here is where you come. Welcome to Medellin. Well, let's go inside to check out this building. It is quite something, so get your cameras ready. I możecie sobie zrobić tu zakupy, kupić tanie rzeczy, tanie ciuszki, ale oczywiście przez to wesprzeć lokalną Ale w społeczność. środku ładnie wygląda. Został zaprojektowany przez belgijskiego architekta, ale no, przyznam szczerze, że w takim stadionie to fajnie robić zakupy, no nie? W życiu Szkoda, bym że tu nie to wszedł, bo nie przerobili wiedziałbym na o tym. taką galerię jakby, no. No. Bite kawioneta. Szafa pełna rzeczy, których nie dostaniesz w sklepach. Znika i Adidas. Też tu jest. Wow, Wow. ale robi wrażenie. O kurczę. Trochę mi Dobra. się kojarzy w Stanach, co byliśmy w tej takiej w plastrze miodu. Nie pamiętam, jak to się troszeczkę tak, nazywało. Ale tu jest o wiele, to znaczy tam jest fajniej to zobaczyć w tym plastrze miodu, ale tu jest tak, no ładnie, tak architektonicznie to jest zachowane. Naprawdę Ładnie, bardzo ładnie. No. I mamy gitarę. Tam, dararam. Tam. Tam jeszcze jest jakiś witraż. Used to be the Palace of Justice, as I said. Mała sprawiedliwości, tak And jak mówiłem. when they moved it to the tall building in Alpujarra, they said, we don't need it anymore. Now it's like, man, this building is too big and expensive to maintain. Knock it down, demolish it. Luckily, a guy came and said, like, no, don't destroy it. I will buy it. He didn't. He turned it into a shopping center. And some people say it's a shame that it's a shopping center now. What I say is, hey, the guy saved the building. So today we have a beautiful shopping center, and upstairs, third, fourth, and fifth floors are full of art. Wjechaliśmy trochę wyżej. Jak widzieliście, byliśmy pod tą gitarą na samym dole. Wjechaliśmy na piętro 4 i tutaj są galerie sztuki. Pokazać wam chociaż trochę, jak to wygląda. Uważam, że bardzo fajnie, że ktoś się znalazł, kto uratował ten budynek, bo uważam, że jest piękny. Tu jest, naprawdę. Piękny jest ten budynek, naprawdę. No kurczę. Ja bym w życiu, jakbym tak sobie sam chodził i nie wziął takiego walking toura, to bym nie wiedział, że tu coś takiego jest. Tak naprawdę, nie? Pięknie, no. No. Jakie rzeźby. O, rzeźby tego pana to znamy, ale to mi się podoba. Taka nietypowa A, rzeźba, fajne, nie? no. Rzeczywiście. Spoko. Tam obrazy. Jaki ładny, ten tu piękny. Ten. Ładny. Ładnie, dobrze, no ale... Kurczę, szkoda, że nie mamy więcej czasu, żeby tutaj pochodzić, bo generalnie mamy 17 minut. Zostało nam 11. No ale Krótko. niestety. O, Ale- tutaj są. No ale z jednej strony bardzo fajnie, że możemy sobie poeksplorować i na przykład Buenos dias. bez niego... O, buenos dias. O, pani wodzicie? Maluje właśnie. Taką rzeźbę do domu Tu mamy weźmiemy. następnej rysunki, więc fajnie. Chcesz pamiątkę z Kolumbii? Jaką pamiątkę z Kolumbii? Pamiątkę z Kolumbii. Taką? No, Nie, to manekina? do plecaka weźmiemy i Tak. będzie jechała z nami Grażyna. Grażyna. Chodź Grażyna. O, ale ten kosmos, powiem szczerze, że mi się podoba. Kurczę, jak tu fajnie wygląda tam, patrzcie. On jest tak niewymiarowy, ten budynek, nierówny. I tam mamy dalej przejście, tu są schody do góry, tam w dół. Wow. Nie no, kurczę, fajny, naprawdę. Belg się postarał, architektonicznie
to jest magia, nie? Widzieliśmy znowu budynek z drugiej strony, no i nie mogę, no jest piękny, kurczę. Ale z tego co widzę, to na parter, pierwsze piętro, drugie piętro to jest galeria handlowa, a trzecie, czwarte i chyba piąte tak. jest galeria sztuki. O, zobaczcie, Imponująca zresztą dość. złoty pan. Jest napięty grafik, ale to przez to, że my mamy, wiecie, to nagrywanie i to tak jak chcecie posłuchać, zobaczyć i jeszcze nagrać, to No, no. Ale jak dokładnie. ktoś przyjeżdża tylko na zwiedzanie, to mega. Nie, super, kurczę, ja już wiem, że będziemy korzystać z takich free tourów, tylko teraz pytanie, ile? Ile dać No pieniążków? właśnie, Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, ile wy byście dali. dokładnie, bo są podzielone zdania, ludzie dają 5 zł i ludzie dają... Podzielone. Bo są podzielone zdania i ludzie dają 5 zł i ludzie dają 100 zł, no. Ale podzielne też są. Podzielne też są, tak. Yeah. Okay, so this behind me is Iglesia de la Veracruz. It is the second oldest church in town. When it was built, many people called it the Church of the Foreigners, which would actually make it your church. However, today this area is known for something very different. Come closer. Turns out that nowadays, many people identify this place as one of the hotspots for sex workers. And some people say, Julio, outside a church in a country as Catholic as Colombia? Yes. Yes, because for many people, this has become an infinite source of soap. How's that? Many people come, many guys come, look for the girl they want, negotiate the prices, go to some of these cheap hotels to look at the same time. They go there. When they come out, they're like, that was a good one. And then they go into the church, they cross themselves, confess, pray, ready to go. For some, it's like having infinite soap. You get your hands dirty, what do? Wash them. Well, infinite soap available there. Well, in Real City Tours, we're absolutely against all kinds of sexual exploitation, and especially that of children. And sadly, with the increase of tourism, we have seen an increase in sexual exploitation of minors. So I need to tell you guys, please, if you see in your hotel, in your taxi, anyone comes and says like, hey, I cannot pay you this, I cannot pay you that, if it involves a minor, know that that is a horrible crime, one that you can and should report. Dial 123 on your phones. 123 is the emergency line. Help us stop this problem from growing any further, okay? Trochę mnie mówiliśmy tutaj na temat tego budynku, co tam jest z tyłu. I tutaj tak średnio muszę z nagrywaniem, bo niestety tu jest bardzo dużo jeszcze dziewczyn, jak widać tam. Więc muszę ostrożnie, bo bardzo mocno krzyczą. Ten budynek właśnie zbudował Belg. Ten sam Belg, w którym byliśmy teraz w galerii. Tylko tam pewne problemy były, jeżeli chodziło o pieniądze. Oni chcieli to zakryć, schować i tak dalej. Dlatego zrobili taką ścianę po prostu szarą i zakryli to takim innym budynkiem tak naprawdę, ale bardzo fajny budyneczek, powiem wam szczerze, i można do niego wejść za darmo, to jest muzeum. To są rzeźby Fernando Botero, tak się nazywa artysta, no i generalnie właśnie on przesadnie proporcjonował te rzeźby, Botero celowo powiększał ciała, aby podkreślić ich formę i wywołać reakcję po prostu widza. Musimy dotknąć jakiejś rzeźby, choć idziemy dotknąć, Dobra. bo podobno dotknięcie rzeźby przynosi szczęście. To ja złapię od razu za. Dobra, to i ja, a co to znaczy? Jeszcze raz, bo ja nie słyszałem. Przynosi szczęście, to tak jak w To Stanach za jajka byka, to No to już będziemy bardzo szczęśliwi, No. jak w takiej sytuacji. Będziemy bardzo szczęśliwi. Dobra, słuchamy dalej. Zobaczcie, jak piękny ten budynek, naprawdę. Zrobiony jest cudnie, uważam. Wszystko zależy od czasu, ale nie wiem, czy dzisiaj zdążymy, Justynka. Chyba nie zdążymy, co? wiesz co, nie wiem, no bo wycieczka ma trwać co najmniej jeszcze godzinę, czyli do zachodu słońca. Nie wiem, jakie godziny są tutaj otwarcia, zobaczymy, no. Zobaczymy. Dokładnie, ale tu możecie teraz zobaczyć, jak wygląda klasycznie ten budynek cały, zanim go zakryli z tamtej strony. W sumie tak naprawdę nie wiem, po co go zakryli, bo naprawdę jest piękny. Znaczy, tłumaczył nam dokładnie po co, ale nie do końca to zrozumiałem, bo chciałem wam coś nagrać, myślałem o czymś innym. I to tak czasami bywa. Dowiedzieliśmy się, jacy Kolumbijczycy są. Kiedyś z tego balkonu rzucono tutaj granat.
i ludzie zginęli. I jak się zapytasz Kolumbijczyka, to on tego nie pamięta. Chodzi o to, że oni potrafią wyłączyć złe sytuacje i oni tak działają, że oni złe wspomnienia po prostu zapominają i nie chcą o tym mówić. Dlatego na przykład o Pablo E., czy o tych całych sytuacjach, które tu się dały w czasach 90., w latach 90., gdzie to było najgorsze miasto na świecie. Kolumbia była jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. To oni po prostu o tym teraz zapominają. Zapomnieli, wyłączyli to i są tacy, że jak opowiadał nam przewodnik, że jak miał 8 lat, to były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I tam Kolumbia w 1990 chyba sobie wpiszcie. 99. Kolumbia grała z Niemcami i w pewnym momencie Kolumbijczycy strzelili gola, takie ole między nogami Niemca, bramkarza do ich bramki. Tu było totalne zaświrowanie. Wszyscy się tak cieszyli, że jemu teraz, jak on opowiadał, włosy na ręku stanęły. A oni nawet nie wygrali. A oni wtedy zremisowali 1-1. Nie to, że oni wygrali Mistrzostwa Świata. Oni się cieszą małymi rzeczami. Takimi na przykład, że trafili gola Niemcom kanałem, puszczonym tak zwanym kanałem. I to jest fajne z jednej strony. Cieszyć się z małych rzeczy, ale o tych złych starać się zapomnieć. Nie? Generalnie tak, ale wiesz, pod kątem historycznym, no to też trzeba wiedzieć, jaka była prawda, o tak. No, z jednej strony racja i oni rzeczywiście nie byli bardzo bogatym krajem praktycznie nigdy, nie licząc karteli. Tu mamy zbudowane metro. To wszystko to jest metro. Oni mają metro na zewnątrz. Tu jeżdżą kolejki. Oni są tak dumni z tego metra, że mówi się, że w środku w metrze można nawet jeść. Chodzi o to, że u nich nie ma ludzi, tak, nie ma ludzi, którzy marzą po oknach, nie ma nawet śmieci, nic nie ma. Tak dbają Kolumbijczycy o metro i tak są z niego dumni, z tego transportu, że go mają, że jest bardzo czyściutko. Bardzo ciekawe. Jesteśmy w Parque Berrío, jak widzicie, Parque Berrío i tu bardzo fajnie wskoczyć sobie, przyjść, zobaczcie, i bardzo fajnie sobie tu przyjść, usiąść sobie na schodach i patrzeć, jak żyje tutaj życie. Chodzi o to, że tam słyszycie może muzykę, tam jest taki piosenkarz, on tu przychodzi codziennie i on sobie tutaj śpiewa i na początku ludzie go słuchają, później komuś nóżka pyka, wypiją 2 piwa, no i nagle każdy z każdym zaczyna tańczyć i potrafią się na przykład tu wszyscy bawić, mimo że się nie znają. I bardzo fajnie tutaj zobaczyć to naturalne życie. Na przykład opowiadał nam właśnie jedną sytuację, że kiedyś tutaj 2 chłopaków zdjęło koszulkę, ścisnęli się i mocno ściskali i kto dłużej wytrzyma. I wokół nich zebrali się ludzie, obstawiali, kto dłużej wytrzyma. I oni mają tutaj takie zabawy, takie spędzanie czasu. Wszyscy razem się bawią, śmieją. To jest bardzo, bardzo fajne i to się dzieje właśnie na tym placu, więc dlatego ludzie często przychodzą tu, siadają sobie i obserwują to, co może się dziać. Jesteśmy na skrzyżowaniu Tokyo Style, czyli przechodzi się po samym środku tego skrzyżowania. I to jest naprawdę fajne, bo z każdej strony macie ulicę, jak widzicie, 1, 2, 3, 4 i jak tu się światła zapalają, to wszyscy biegną po środku. Nawet o tym nie wiedziałem, w ostatniej chwili szybko kamerkę wyciągnąłem. Jestem. Jesteś. Właśnie Kamil wcześniej jak dla was nagrywał, no to tutaj Julio jeszcze mówił o tych tańcach, że ludzie często tam idą, oglądają i na przykład jak nagrywasz i tam dasz tipa ludziom, no to spoko, ale żeby trzymać telefon w rękach, bo często jest też tak, że ludzie oglądają tańce, telefon z tyłu w kieszeni i ich okradają i ty nawet nie czujesz kiedy. Więc najlepiej usiąść na tych schodach, tak jak wspominałem, tam sobie usiąść, oglądać. Ale się zmęczyłam bawić tym się. mówieniem. Tak, czasami ja uciekam specjalnie od wycieczki, żeby wam powiedzieć, póki pamiętam, bo boję się, że zapomnę, a naprawdę Julio opowiada super ciekawie, kurczę, jestem w Bardzo, szoku, no, taki tak. energetyczny jest. No, jesteśmy teraz na placu, w którym zdarzyła się pewna tragedia. Tu był kiedyś duży koncert w latach 90. i ktoś przyszedł z plecakiem i wysadził tu bombę. Zginęły 24 osoby i dlatego też to nie był zwykły granat. Zobaczcie, jak wygląda ta rzeźba. No i oczywiście, jak to Kolumbijczycy mieli coś takiego na myśli, że nie, usuwamy to, zapominamy o tym i tak dalej. I już tutaj prezydent miasta chciał to usunąć, jak zadzwonił do niego telefon i powiedział: nie, pod żadnym pozorem tego nie usuwaj. A on mówi: ale ja jestem prezydentem, co ty mi powiesz? A on mówi: ale ja jestem tym właśnie artystą, który to zrobił. I zostaw to, żeby to ludzie pamiętali, że zdarzyła się tu tragedia. A ja wam w zamian za to zrobię nową rzeźbę.
I to jest bardzo fajny gest z jego strony, ponieważ to pokazuje stare Medellin, jak tu się naprawdę niebezpieczne rzeczy działy. Na dole macie tablicę z tymi 24 osobami, które zginęły. Tutaj mamy tak jakby nowe Medellin, które już pokazuje to, że jest naprawdę ładnie i fajnie. Julio bardzo fajnie opowiadał, naprawdę super i korzystaliśmy pierwszy raz z czegoś takiego i ja uważam, że godne polecenia. No, nie? Tak, no z tej aplikacji możecie korzystać, tam wiadomo są różne osoby. Julio jest bardzo przygotowany, bo jakby my już kończymy wycieczkę i teraz był czas, żeby mu za nią podziękować, czyli wręczyć tipy. Powiedział, że wszystko w granicach możliwości, Tak. żeby ci co mają, to mają, ci co nie mają, to nie mają, to już zależy. Ale tak, możecie zapłacić gotówką, możecie zeskanować któryś z kodów QR, który Już rzucił wam na pokazuję. ziemię i macie tam Revoluta, PayPala, jakieś inne rzeczy, których my nawet nie znamy. I jeszcze na koniec wyciągnął terminal, także generalnie nie wyprzecie się, że nie macie gotówki, bo jest przygotowany. Jeszcze jakby ktoś chciał stricte z jego usług korzystać, to tutaj macie jego nazwę na Instagramie, on się nazywa Medellin Experience. Dokładnie, a uważam, że facet 40 lat, ale ma naprawdę dużą wiedzę, ponieważ wykładał na uniwersytecie tutaj. I w pewnym momencie stwierdził, że lubi to robić i on to zaczął robić, zrezygnował z pracy na uniwersytecie, mieszkał też w Stanach, pracował w Stanach, więc ma bardzo dużą wiedzę i naprawdę warto go posłuchać, pokażę wam jak wygląda, ale już wiecie zresztą i szukajcie właśnie tego, co ma na koszulce, czyli The Walking Real City Tours. Teraz tłumaczę, gdzie możemy pojechać, jak wrócić, jeżeli chcemy wracać Uberem czy nie Uberem, pan nas pilnuje, no dokładnie, mamy ochroniarza prywatnego. No może niech z nami chodzi cały czas. Nie, ale Ciemno już, zgasły wszystkie na światła. kamerze jeszcze widno, wiesz? Tak? No. O, ale zepsułeś mi wszystko. To nie Dobra. ja. Ale jesteśmy w parku, w którym byliśmy na samym początku rano, czyli Parque del Rio. Tak, tam przechodziliśmy, wam pokazywaliśmy, ale tutaj w sumie nie, bo mikrofon się popsuł i tego żeśmy kawałka nie nagrali, ale tym mostkiem było nagrane na samym początku, staliśmy na tym mostku. W każdym razie Dokładnie. do czego zmierzamy? Chodzi o to, że jest już wieczór i ludzie wyszli na ulicę. I No i roleczki. zobaczcie, tutaj właśnie mają porozstawiane takie pachołki, ćwiczą sobie, jeżdżą, bawią się. Aż mam ochotę wskoczyć na Rolexy i też. Tak, normalnie mają treningi, tutaj pan Popróbować. rozstawia kółka. Widać, że będą mieli treningi, jakieś slalomy, nie slalomy. Bardzo dużo rolkarzy tu jest wieczorem. W ogóle wszyscy tam ci ludzie, co siedzą, to mają rolki tak naprawdę. Tu staliśmy dokładnie przy tej rzeczce wcześniej, jak widzicie. I teraz zobaczcie, jak wygląda już, jak jest troszeczkę ciemniej. Ładnie. Pięknie. Ja kocham miasto nocą. Ja z daleka. No, najlepiej z jakiegoś wzgórza sobie to Dokładnie. poobserwować. Jeszcze wy macie trochę Są jaśniej punkty. w kamerze, ale już wam pokazuję, patrzcie jak to całe to jest pięknie oświetlone. Dlatego mamy takie marzenie pojechać na jeden mirador, gdzie będziemy mogli zobaczyć to miasto naprawdę z daleka. Co prawda jest tam dość daleko, ale jest szansa, że tam pojedziemy, a tam już błyska znowu burza. Nie wiem, czy widzieliście. Szansa. Tak, ale zobaczcie, nawet z tej strony macie górę i normalnie widać, jak tutaj miasto jest pięknie oświetlone teraz. Jeszcze jest No. jasno, a i tak widzicie już, jak Ładnie. jest oświetlone. Zmęczona. Zmęczona. Nie Ojoj, chodziliśmy 1,5 tygodnia, mnie tak Ojoj. nóżki bolą. ojoj. 3 kilometry przeszliśmy na wycieczce. Zobacz, Ojoj. zobacz. 16 tysięców 341 i 11 kilometrów 80. Tyle. Jeszcze 12 piętrów, no. W Nowym Jorku po 20 km dziennie robiliśmy, a teraz patrzcie, jakie Bo to trzy była fascynacja. leniwe, tylko To ci była- schabowe w głowie. Komu? No, Tobie. kto mówił, że dzisiaj zaraz wracamy i robię schabowe? A ty powiedziałeś, że nie chcesz schabowych. Nie no, bo to jest Że bardzo nie. duże danie i to może być na jutro na obiad, a nie na kolację. Nie dostajesz schabowego już. Nie, ja nigdy. chcę tego schabowego. Kurde. Dochodzimy już do domku. Kawał drogi, jeszcze w galerii zahaczyliśmy na krótkie zakupy. Dziękujemy, że z nami jesteście. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, przepraszam was, bo nagrywanie i słuchanie guida to jest problematyczny temat, bo chciałbym jak najwięcej też się dowiedzieć i jak najwięcej wam powiedzieć i to było takie w Dokładnie. rozjazdach, nie? Dokładnie, ale mimo wszystko dziękujemy, że jesteście z nami
że nas oglądacie, że piszecie komentarze. A dasz mi jakąś kwestię powiedzieć, bo ja już powietrze łykam, próbuję coś powiedzieć, a ty tylko gadasz i gadasz znowu. Bo łykasz powietrze, tylko łykasz i łykasz. Dziękujemy serdecznie, że z nami jesteście, zachęcamy do To oglądania, mówisz to samo, co ja powiedziałem. ale moje ładniejsze. To się wytnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.